Witam. Ursula się pytała, a jeszcze nikogo nie ma, to poczekamy chwileczkę. Nie wiem, czy ja do... Nie, już jest 21. Ciekaw jestem, dlaczego tutaj nie ma. Sobie napiszemy witamy. Brzydko. O, jest 6 osób, tylko bardzo proszę, czy mnie słychać? To jest podstawa. Poczekamy chwileczkę. Ponieważ mnie osoba prosiła o to tutaj, żeby porozmawiać o Plutonie w drugim sektorze. Słychać. A, to świetnie. Witam, Edyto. I teraz tak, w drugim domu Pluton. W gruncie rzeczy naprzeciwko, bo drugi dom jest naprzeciwko 8, czyli to jest dom byka, czyli naprzeciwko mamy Skorpiona, a właścicielem jest Skorpion. Można by było powiedzieć, że no nie za bardzo, bo no nie za bardzo. To nie taka prawda. Drugi dom ma władcę Wenus. I teraz, jeżeli przypatrzymy się temu wszystkiemu, to spojrzymy na to w inny sposób, dlatego że to jest małżeństwo. I czy Pluton się dobrze czuje, czy się źle czuje? Wszystko zależy od aspektów, jakie są. I proste. Pluton się w drugim domu czuje, no tak troszeczkę zarobiony, no bo wiecie, o co chodzi. No musi utrzymać Wenus, a Wenus jest trudną planetą w utrzymaniu, dlatego że Wenus jest wymagająca. Wymaga kompletnie wszystkiego i w ten sposób Wenus ma swoje jakieś takie dziwne zachowania, które są nie za bardzo. No i to wszystko wytwarza taką sytuację troszeczkę jakby, no powiedzmy, że wymuszoną. Pluton w drugim domu odpowiada nie za pieniądze, tylko za zarobione pieniądze. W 8 domu to są pieniądze, to są te, które są. A tutaj forma zarabiania. No i teraz mamy te formy też zarabiania w jakimś znaku, tak? No bo nie mamy znaku. Bo jeżeli jest Skorpion, no to jest w swoim znaku, ale w przeciwległym domu. Tak? I w tym momencie by trzeba było najbardziej prawidłowo. Ale jeżeli patrzymy w Strzelcu, to dla Plutona jest to byk. Tak? No bo jeżeli Skorpion jest pierwszym znakiem, to drugim znakiem jest Strzelec. No więc to jest dla niego byk. I teraz, jaka forma tego byka może być? Najprościej by można powiedzieć, że wariat. Dlaczego? Bo Jowisz jest dużo. To co? Zachorować się na śmierć? I teraz trzeba określić, w jakim znaku to jest. Znaczy w ten Pluton w jakim znaku? To, że jest w drugim sektorze, to jeszcze mało. Jeszcze w jakim znaku? Teraz, dobra, w porządku, ale mamy jeszcze coś takiego, taką tabliczkę jak to i to są dwa samce. Więc mamy na przykład, przypuśćmy, w bliźniętach i szukamy sobie Skorpiona. Skorpion będzie tu. Więc on jest w bliźniętach, to on będzie zaraz, dobrze. W raku. W raku 10 stopni do 12,5.
minut czy tam sekund. Mamy Skorpiona. No i teraz popatrzcie sobie, to jest taka, która jest dla mnie najważniejsza. Zresztą to zrobiła jedna z moich uczennic, która w tej chwili, nie wiem co się z nią dzieje, to jest jedyna uczennica, z którą nie mam kontaktu, ale ma jeden z moich uczniów. Gdyby coś się działo, to na pewno by coś powiedział. I pokrótce właściwie nie wiem co powiedzieć, bo to jest mnóstwo tych wypowiedzi na temat Plutona. Bo teraz co Pluton robi? Najprościej by powiedzieć, że niszczy. Ale tak najtrudniej powiedzieć to orze. Jak przewraca do góry nogami ziemię. Bez orki nic nie wyjdzie. Chociaż dzisiaj już są metody bez orki na przykład. Nie potrzeba orać, bo narusza się tą strukturę ziemi. Więc ta metoda orania już w tej chwili nie jest modna. Ale zawsze się orało. Chociaż dzisiaj się nie orze, a pojutrze się będzie orać. Orać. I teraz kto orze? No to znowuż jest który znak, jakie są aspekty. Tego jest mnóstwo. Przypuśćmy, że będzie aspekt z opóźniającymi planetami. Opóźniająca planeta to jest Saturn. I teraz z Saturnem będzie jakiś aspekt. I teraz tak, czy przyspieszy, czy opóźni? Zawsze opóźni. Ale co będzie, jak będzie z Marsem na przykład? Tak jak teraz jest opozycja z Marsem. Czy jest dobrze, czy jest źle? Zależy. Dla Europy makabrycznie, dla Stanów Zjednoczonych fantastyk. No, i teraz przyjrzyjcie się, jak działa. Czy na przykład pan Trump skorzystał z Plutona? Oczywiście, że tak. To, co niektórzy mówią nieprzewidywalne, to nie jest nieprzewidywalne, tylko ilość doświadczeń, ilość klęsk nie pozwala mu na tę dyskusję. Bardzo często moi koledzy mówią, słuchaj, znowuż miałeś rację. Dlaczego miałem rację? Pierwsza postać coś mi lata, jakaś, nie wiem, jakaś muszka czy coś, chyba jakieś muszki. Ja ostatnio użyźniałem ziemię, w tych wiecie czym użyźniam? Użyźniam odpadami z bananów, czyli jak odcinam te końcówki banana, to nie dlatego, że nie jem, bo się boję, też się boję, ale swoją drogą od banana i robię dziurę paluchem i wpycham tam tego banana i potem się te muszki pojawiają. Powinno się tam czymś się zlikwidować, ale wolę mieć te muszki, a jak i piękne rośliny a naprawdę, no dzisiaj było tutaj takie spotkanie bardzo potężne, rodzinne i no byli zachwyceni kwiatami swoją drogą, znaczy zachwyceni, oni też są też mają kwiat, też mają dużo kwiatów. Zresztą teraz taki zły okres troszeczkę jest dla kwiatków, a trzeba je, ja wiem, czy wzmocnić, tak żeby one przetrwały, żeby na wiosnę, wiosna jest niedługo. Tak by się wydawało, że nie, a jednak prawda. Wracajmy do Plutona. I teraz Polska ma Plutona. Polska też ma Plutona na ascendencie. Zaraz wam pokażę, bo to jest bardzo ważne. Nie ma nic ważniejszego jak nasza droga ojczyzna, a najlepiej pracować na żywym organizmie, a nie jakimś pseudotrupie. Strasznie nie lubię, a już bardzo nie lubię na życiorysach pracować osób, które są słynne. Dostaję apopleksję. Dlaczego? Dlatego, że potem się okazuje, że to jest fałszywka. Takie mieliśmy zajęcia z profesorem Leszkiem Weresem i była rozmowa o Charlie Chaplinie.
Ponieważ ja mam hopla na punkcie tych zawodów, zawsze miałem jakoś tak, ja przyszedłem do astrologii po to, żeby sobie pomóc, ale najważniejsze jest znalezienie tego punktu i trzeba przyznać, że to ta książka mi pomogła, no i tu jakaś kartka niepotrzebna. Ta książka mi pomogła, ale jeszcze jedna książka mi pomogła w szperaniu w zawodach. I był Charlie Chaplin. Ja się tak przyglądam temu Charlie Chaplinowi i mówię, że on mi wygląda na to, że bo padło takie pytanie, co byście powiedzieli o tym kosmogramie? A to jeszcze był ten etap, gdzie był tylko kosmogram. Wiecie, nie wiedzieliśmy, kto to jest. Ja się tak przyglądam, mnie się wydaje, że powinien on iść w kierunku medycyny. Ale nie zupełnie medycyny, ale iść w tym kierunku. No i oczywiście no nie zupełnie, no tak, no nie, to tamto. Zostało to zbagatelizowane. Nie tylko przez profesora Weresa, ale całe tam środowisko zupełnie jakieś inne, no i padło, że to jest aktor, no i padło, że to jest Charlie Chaplin. I potem oglądam po jakichś 2 latach, oglądam film, taki typowy film o Charlie Chaplinie, ponieważ Charlie, nie pamiętam, czy jaki to był moment, czy kariera Charlie Chaplina, ale oglądam film taki bardzo dokumentalny i okazuje się, że on był dzieckiem, troszeczkę nieszczęśliwym, bo tam ci rodzice jego w tej trupie jakiejś teatralnej, a właściwie cyrkowej, jego zadaniem było skakanie na główkę i żeby się wszyscy śmiać. Ale jego marzeniami była właśnie medycyna. I ja mówię, no mam cię, to jedna. I w żadnej biografii szukałem tej medycyny. Wiecie, bo to jest tak, coś się powie i potem to w świadomości wisi i dopóki nie, wiecie, tak jak w tym kalendarzyku takim wycieranym, papierkowym, co się zrywało i się czytało po drugiej stronie, co tam. Dzisiaj nie wiem, czy takie kalendarze istnieją, ale te kalendarze ustawiały nam życie i ustawiały nam jakąś taką świadomość. I teraz, jeżeli macie taką świadomość kalendarzową, na przykład, że pamiętacie, że czegoś nie dokonaliście i potem się okazuje, że to jest prawda, no to jest takie dla siebie dosyć ważne. I wtedy pamiętam, że pojechaliśmy na szkołę i znowuż padł ten Charlie Chaplin, bo to jest ulubiony nasz temat. I ten Charlie Chaplin padł i ja mówię, już wtedy, panie profesorze, ale jest taka sytuacja, że on ma w tym i w tym miejscu Neptuna, w tym i w tym miejscu właśnie Plutona, tu i tu ma tak i tak i tutaj odkryłem to, że on miał zapędy, nie mówiąc jeszcze kto, medyczne. A od medycyny i właśnie zacząłem mówić, od medycyny do prawnika jest bardzo niedaleko, ale jeszcze jest zawód pośredni. I właśnie pośrednia to jest aktor. Bo aktor czasami gra lekarza, czasami gra prawnika. A jedna jest wspólna cecha tych 3 zawodów. Uczą się na pamięć. Lekarze uczą się swojej roli na pamięć. I jeżeli ktoś mi powie, że nie, no jak nie? No przecież anatomia to jest typowa pamięć. Nikt mi nie powie, że to nie jest na pamięć. Sam się uczyłem, też cholery można dostać. Bierzesz bochenka i dawaj. To, że ci ktoś powie, tam nie ma żadnej organizacji, bo jeszcze ci, którzy są anglojęzyczni, mają pewną łatwość, ponieważ angielski jest bardzo podobny do łaciny. I tutaj jest duża łatwość. Ale w rzeczywistości zapamiętać wszystkie kostki, to, tamto, a już głowa, czaszka, wszystkie dołki, wszystkie opisy, to tutaj szczęka, wszystko, każdą dziurkę, każdy przyczep, jest tego od groma. Po prostu to nie jest najgorsze, to jest do nauczenia.
Tylko to jest kucie na pamięć, tak jak rol. A potem przecież diagnozę, jeżeli stawiamy diagnozę, też musimy się tego opisu nauczyć. To też jest schemat. Podstawianie, dlatego w tej chwili na przykład ta sztuczna żaba, która powstała w tej chwili, właśnie na tym bazuje, że rozpoczyna się od czegoś, na przykład chociażby od temperatury, czy od koloru skóry, czy na przykład od ciśnienia, od przypuśćmy wskaźników jakichś tam, na przykład cukrzycy, czy tam jeszcze czegoś i to wszystko potem selekcjonuje. Co najbardziej mi się podoba, że słuchajcie, ostatnio usłyszałem to, że będzie diagnozowanie z twarzy. Czy można z twarzy diagnozować chorobę? Nie było podane, przepraszam, nie to, że nie pamiętam, tylko nie było podane w Afryce na lotnisku założono taki system kamer, gdzie jak się szło i buziaczka złapała kamera, określała, z jakiego zawodu jest. Wiecie, ile to było lat temu? Przypuśćmy 20. 20 lat temu kamera rozpoznawała zawód człowieka po twarzy jego. Wyobrażacie sobie? Ciekaw jestem, jakby było z profesorem Wilczurem. Jakby było z doktorem Wilczurem, tak? Doktor Wilczur. Wilk, tak? Czy Wilczur? Ja już nie pamiętam. Jak w tym filmie, ja mówię o tym filmie. Jakby było? Ja miałem do czynienia z takim lekarzem. Autentycznie miałem z lekarzem, który miał 3 fakultety. Był architektem, był matematykiem i był lekarzem. Architekturę skończył w Heidelbergu, matematykę skończył chyba w Wiedniu, a medycynę skończył w Lwowie. Miał 3 dyplomy, autentycznie. Z początku mu nie wierzyliśmy zupełnie. Z matmy był orzeł. W rysunku był fantastyk. W medycynie był geniusz. W opowiadaniu, ale no, opowiadać sobie można. Facet, który dla nas no niemożliwe. No. Gdyby nie to, że byliśmy razem, dokładnie chyba gdzieś pod Poznaniem w jakimś miasteczku i podszedł do niego facet i mówi, nie wiem, czy pan mnie pamięta, panie doktorze. Mój ojciec się tylko tak spojrzał na niego i no bo był lekarzem, tak? No, podszedł do niego pacjent. I wcale nie z tej miejscowości, był gdzieś w Lubelskim czy gdzieś. A tak to absolutnie. On się zraził do medycyny. Nie wiem przez co było wypadkiem, że ja zresztą pamiętam w tamtych czasach, znaczy ci, którzy byli lekarzami, a mieli inne zawody, bardzo często, zresztą zawód lekarza w tamtych czasach, czyli w latach 60., 70., 80., to był podły zawód. To nie był tak jak teraz lekarz jest kimś, znaczy finansowo. Nie, to nie był dobry zawód. To nie były dobre zawody. Lepiej było na przykład tak, jak on pracował jako matematyk. On pracował jako matematyk. Tak. Pracował w jakimś instytucie, coś tam liczył. A nie jako architekt. Też nie, bo na budowach się bardzo piło, ale to były inne czasy. Słuchajcie, ja nie chcę, znaczy chętnie bym porozmawiał z osobami z moich roczników, czy ze starszymi osobami na ten temat, jak było, bo młodym ludziom, młodzi ludzie to jest abstrakcja tamte lata. A jeżeli ktoś mówi, że wtedy było dobrze, w pewnym sensie osobnikowi, który
nic nie chciał, nic nie żądał, to tak, to było lepiej, dlatego że tak, mieszkanie dostał, pracy było multum, bo wszyscy musieli pracować. Jak się nie pracowało, to policja łapała i do ciupy. I różnie to było, jak się nie pracowało. Trzeba było mieć, jak to nazwijmy, wymówkę. To nie było tak, że się nie pracowało. A zresztą szło się do urzędu pracy i praca była. No, tylko szukano, czy się chciało, czy nie. A jeżeli się nie chciało pracować tej pracy, to można było przejść do drugiej. Pracy było multum. Te zarobki były minimalne, ale dało się żyć z tego. Przypuśćmy, że tak, moja pensja pierwsza była 700 zł. No tak, ale czynsz mieszkania to był 150, gaz to był 30. Czy ja pamiętam, moja mama, jeszcze pamiętam, kiedy moja matka zarabiała 700-800 zł jako lekarz. Mój ojciec 1300, 1200. No, takie były pensje. Teraz ja już pamiętam, kiedy ja jeszcze nie pracowałem, ale byłem takim chłopakiem, no takim, jak to się mówi, przed maturą, to pamiętam dokładnie. Koszula kosztowała 130 zł, czyli $1. I to była taka bardzo elegancka koszula. $1. Czyli dolar w tej chwili zobaczcie, ktoś mi powie, ale wiesz co, tam gdzieś w Chinach, czy gdzieś tam koszula kosztuje $3 i to tamto bo 10. A ile u nas w Polsce kosztuje? I zawsze koszula nie będzie więcej kosztować jak 50, 60 do $3. $3 to jest egipska koszula. Czyli $3, policzcie sobie ile to jest. Spodnie kosztują $7. $4. $2,5 kosztują jeansy. Jeżeli kupujecie w tych krajach takich, wiecie, co tam jest produkcja. Co jest produkcja tam autentyczna. Może teraz troszeczkę lekko podniosła się cena, ale niewiele. Nigdy. Tylko te podatki, te wszystkie różne rzeczy, te marże, nie marże, te wszystkich tych dealerów, bo to nie jest tak, że jak kupicie za 50 centów koszulę. Nie, to nie jest tak. Chyba że kupicie 5 000 koszul albo 10 000, no wtedy tak. Tylko musicie mieć tyle pieniędzy. Ale to macie w fabryce, a musicie wyjąć z tej fabryki. Tutaj jest koszt, bo musicie mieć te magazyny, trzeba przewieźć. Także to nie jest zupełnie w ten sposób. I to, co wam opowiadam teraz, to jest właśnie plutoniczne działanie. Co z tego, że macie, jak możecie nie mieć, bo możecie coś zrobić tak. To jest to dodatnie, a jak jest ujemne, no kupujecie coś i coś wam utonęło i straciliście te pieniądze. Jeżeli się zabezpieczycie w Lloydzie, no to uratowaliście towar. Dlatego się opłaca na przykład zrzucić do morza, czy na przykład zatopić to partię towaru. Czy wam się to opłaca? Jednostce się nie opłaca, ale całej grupie się opłaca. Dlatego, żeby zatopić te koszule, kupić tam, żeby ktoś nie kupił, zatopić te i po to, żeby podnieść cenę. I to jest właśnie działanie, przypuśćmy w założeniu, to jest to działanie w drugim domu, na przykład Plutona w założeniu i z Neptunem jakimś dobrze ustawionym i jeszcze jakimiś działaniami. To są działania i to się robi. W tej chwili każdy kataklizm, który jest wywoływany, każdy kataklizm, ja nie wiem, czy można by tego, ja mogę źle powiedzieć, to co jest tam na Alasce, ten HARP, czy jak to się, wiecie o co chodzi, o te anteny, i czy one działają, jeżeli można sterować tymi tajfunami, tymi tsunami, tymi wszystkimi rzeczami, to jest działanie właśnie plutoniczne, tylko cholerny świat to jest przez człowieka. To jest tylko to, że to jest przez człowieka i to wywołuje, ale skutki, które są, to są plutoniczne. No więc tutaj i teraz to, co wczoraj żeśmy rozmawiali na temat tego totolotka, tych wygranych, no to jest też plutoniczne podejście do sprawy i też na przykład takie działanie no niezbyt sympatyczne. Na przykład, teraz mnie widzicie w
takich barwach, i to jest właśnie coś się całą siłą, specjalnie zrobiłem ten kolor, żebyście zobaczyli, że nagle w czarno-białym. I czy jestem? Jestem, no ale co z tego, że jestem, jak nie widzicie barw, nie widzicie, musicie sobie wyobrazić. Jeżeli nie ma tej wyobraźni, jak wyglądam, jaki kolor mam włosów, jaki kolor jest tego wszystkiego, całego mojego otoczenia, to macie czarno-białe. To jest ten plutoniczny obraz, ten plutoniczny zamysł, jak to wszystko wygląda. I to jest właśnie działanie tutaj na przykład pomiędzy tej kolorystyce, też moje zamierzenie plutoniczne, żeby wzbudzić was jakąś pewną wyobraźnię. Dlatego ja osobiście wolałbym, żeby telewizja nie była kolorowa. I osobiście na tym monitorze pracuję, ponieważ tutaj jest taka możliwość, mam taką pigułę i tą. Oj, nie tak bardzo. Chodź, nie wstydź się. Jest tak, coś zwaliłem. Jest taki pilot i tutaj mam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czyli na przykład tutaj mam czarno-białe, tutaj mam wszystko w niebieskich kolorach, tu mam w czerwonych, tu mam w normalnych kolorach. Jak pracuję na filmie i potrzebuję, na przykład to najpierw pracuję na czarno-białym, żeby ustalić siłę kontrastu, to wszystko, żeby ładnie wycelować. Ja przechodzę sobie na niebieski kolor, przyglądam się, jak wygląda to na niebieskim, ewentualnie tam jakieś poprawki. I potem przechodzę do przepuściu czerwonego, jeżeli tam potrzebuję czerwieni, to wtedy robię na czerwieni, poprawiam tą czerwień. I potem przechodzę do normalnego koloru i dlatego mam sobie te 4. Niektórzy RPG, nie tylko na RPG się pracuje, na jeszcze różnych innych systemach i się bawię w kolorach. I teraz można by było powiedzieć, że niektóre barwy tych obrazów są plutoniczne. Takim plutoniczne kolory to są wszystkie kolory w założeniu, najprościej by można było powiedzieć, ran. Jak patrzycie na ranę taką zropiałą, taką starą ranę, taką, wiecie o co chodzi, taką już prawie zgorzel taką, to jest to plutoniczne działanie. Czy można? Można. Czy na przykład odleżymy. To jest właśnie to, co jeszcze nie stanowi to pogranicze życia i śmierci, tylko tak, jeżeli będzie to w drugim sektorze, to można ją wyseparować. Czyli wziąć łyżeczkę, czy wziąć skalpel, czy szczypce, pensetę i pomału wykroić, wyczyścić. Tak. No, łyżeczką się na ogół wykroi. No i jest po resekcji. Zrobicie, wyczyścicie, założycie. Teraz przypuśćmy jakąś sytuację, nie wiem co tam, jakieś posmarujecie jakąś tam dziwną rzeczą. Kiedyś to się różnie robiło. Albo założycie teraz tą sztuczną skórę, nie dopuścicie bakterii beztlenowych, no i się zaczyna goić, tak? To, co ja bardzo lubię w ziołolecznicy używać, na przykład aloesy, czy na przykład chociażby preparatów pszczelich, na przykład też lubię. Ja nie mówię o tych farmakologicznych, no bo farmakologiczne to już, ale takie domowe, no coś się stanie, coś tam, no to trzeba czegoś użyć, no, jeżeli macie jakieś takie dziwne rzeczy, a bardzo dziwne rzeczy się w domu zdarzają, po prostu czasami jest to nie do wiary. Tak jest.
Więc to jest to plutoniczne podejście do świadomości. Teraz ja już tutaj mam naszą drogą Polskę. Nie macie Plutona, teraz idzie tutaj Mars na Polskę. Tranzytujący oczywiście. Zaraz sobie go zrobimy. O, kiedy on dojdzie. O, jest księżyc. No tutaj będziemy mieć nów. Tutaj w Strzelcu, czyli jeszcze mamy do pierwszego troszeczkę czasu. Więc tutaj lecimy dalej. Tych nowiów chyba więcej będziemy mieć w tym momencie. No tutaj następny now, a jeszcze Mars nie dojdzie. No ale poczekamy, potrzymamy tego Marsa. Zobaczcie, jak retrograduje bardzo, idzie w górę. Teraz dopiero ruszy, więc zobaczcie, że on w 2025, czy powróci, czy marzy wszystkie sytuacje z 2000, nie wiem z którego roku. Wiecie co, zrobimy sobie to, tak dla ciekawości. Z ciekawości to zrobimy, bo to jest czas dzisiejszy. Dobra, wracamy. Tam, gdzie mam strzałkę, musi dojść Mars. Co ja robię? Błąd jakiś, przepraszam. Oczywiście, że błąd. Nie na to. No właśnie to jest to, że człowiek się myli. Przez tę retrogradację. Dobrze. Jesteśmy, cofamy się. Mamy. To jest 6.10.2024. Zaraz, cofniemy się jeszcze dalej. Trzeba by sprawdzić w czasopiśmie, co było 6 października, mniej więcej, co było w tamtym okresie. Zaraz robimy inaczej. Trzeba by było sprawdzić. I właśnie to jest to, że tutaj zawsze jest lepiej, jak któraś z osób pamięta albo zajmuje się tymi rzeczami i teraz wróci do tego, no to miesiąc temu, tak? I on będzie teraz, idziemy do przodu i on się będzie, o Jezu, poszedłem miesiącami, błąd. Dobrze, już. I teraz, my jesteśmy dniami. I od dzisiaj trzeba poczekać, aż ten Mars, i ten Mars, zobaczcie, że on będzie retrogradował. I zaczyna tą retrogradację w grudniu, tak gdzieś około 20 grudnia i zobaczcie, on wraca zobaczymy, kiedy on skończy tą retrogradację. Już skończył. Czy mniej więcej on wejdzie w prostą już w lutym, czyli to wszystko z tego 6 października, mniej więcej od tamten czas przeniesie tutaj właśnie na tą datę 2 lutego 2025. I teraz zobaczymy, kiedy on wyjdzie z tego
załamania nerwowego. Przypuśćmy, że tutaj skończył tą retrogradację, ale w rzeczywistości finałem będzie 24, a nie, troszeczkę wcześniej. To będzie 17 maj 2025. To wtedy, dobra, mniej więcej możemy już określić, co to będzie. To będzie ten moment, który wyjaśni, co mamy z tego, że jak to nazwać, bo to jest najtrudniejsze nazwanie. I dokładnie powiedzmy sobie w ten sposób. To, co pan Trump da Polsce. To, co wtedy się dowiemy, jakie są skutki obsadzenia pana Trumpa na tronie. No powiedzmy, że w ten sposób. No, tak by było najprościej, no bo to nie da się prościej. Nie wiem, w jaki sposób, brak mi słów. Wiecie, o co chodzi, bo jak robi się interpretację, to trzeba wiedzieć, jak się robi ta interpretacja. Bo tutaj Mars spowoduje to, że Pluton zażąda. Czyli ta sytuacja, która wtedy będzie, zażąda. Nie wiem, no tutaj by musiała być druga osoba, która trochę polityką się zajmuje, troszeczkę jakimiś dziwnymi rzeczami, to dokładnie wtedy, albo jak chcecie, to sobie zapiszcie na kartce i zobaczcie, co będzie. Poczekamy. To jest to tak jak kiedyś tam, nie, to 2 czy 3 lata temu pytano się, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. No to mówiłem, pan Trump. No to teraz mówię, co? I to jest ten okres. I ten okres może się przedłużyć, no to jest do tego, tutaj 23 maja. Oczywiście, że tak, no może być to jeszcze tydzień. Pamiętajmy o tym, że to jest przy biurku. Tam w tym, gdzie tam on siedzi i podpisuje te wszystkie. Ale na przykład do tego momentu, co by można było zrobić, ta Polonia by się mogła zebrać i wtedy wymusić na panu Trumpie pewne historie, o których żeśmy wczoraj rozmawiali. Te mickiewiczowskie. Już wiecie jakie, no. Chyba nie będę musiał wam tłumaczyć. Jak do tej pory to widzę, że jesteście cholernie bystrzy. Jak wczoraj czytałem nie ma dużo tych wypowiedzi, ale jesteście bystrzy. No i to o to chodzi. No. Jak macie tam kogoś z tych mądrali amerykańskich, tej Polonii, która jakby nie była, jest tam no sporo tej Polonii. Oni mówią o 800 000, ale w jednym stanie, a nie całej. Przecież to niemożliwe, żeby tak było mało. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie takiego pana senatora Maski. Nie wiem, czy pamiętacie. Kiedyś był modny, bardzo modny. To było za Brzezińskiego, wtedy jak Brzeziński zaczął, jak żeśmy tam była Europa i był taki senator Maski. On się nie nazywał Maski, tylko Masłowski. Jego prawdziwe nazwisko było Masłowski. No i takich, no przypuśćmy, powiedzmy, słuchajcie, większość Polaków, nawet, znaczy nie Polaków, tylko większość ludzi już w drugim pokoleniu zapomina, że są Polakami. Dlaczego? Bo się wstydzą. Ja się wcale nie dziwię, bo to, co było do tej pory w tych latach, ta pierwsza Polonia, która wyjeżdżała za chlebem, panie za chlebem, no to byli robotnicy, chłopi, czy tam jeszcze jacyś biedni ludzie. Biedni ludzie. Ta pierwsza, ta za czasów, mówię, rozbiorów, ci, którzy szli na te żaglowce i tymi żaglowcami, czy tam płynęli do Stanów Zjednoczonych, czy tam do Australii, bo Australia to było w ogóle więzienie. Od tego trzeba zacząć, ale Polacy też tam czasami albo gdzieś tam. Ale już liczmy, że tak
w tych czasach, gdzie my pamiętamy, czyli naszych pradziadków, czyli tak jak Piłsudskiego brat, tak? Ale nie, jeszcze wcześniej, za czasów chociażby Napoleona. Tak, Napoleona, bardzo dużo, przecież to całe wojsko, które wyruszyło z Napoleonem, to, które było tutaj pod Moskwą, to wszystko się znalazło w Ameryce. Ci wszyscy żołnierze, bo oni już byli tak przywiązani do wojenki, że nawet ci Polacy tutaj w Polsce wtedy zasiliło w tamtych czasach mnóstwo francuskich żołnierzy zostało tutaj, no bo ze względu na to, że byli chorzy, że nie mieli i mnóstwo zostało tutaj na terenie Polski. Naprawdę bardzo dużo francuskich rodzin, francuskich żołnierzy. I oni się spolonizowali. Czasami czuć to w nazwiskach. Czasami. Zaskakujące są to nazwiska. Byście nigdy nie pomyśleli, że to są że to są potomkowie Francuzów. Nigdy w życiu byście nie rozpoznali, bo nazwiska tak się spolszczyły. Nie przyjęli tych nowych, tylko te nazwiska zostały spolszczone i bardzo prosto, na przykład chociażby takie nazwisko jak Owczarek. A jak go przerobić na francuski, okazuje się, że to jest francuskie nazwisko. Jest taka możliwość przerobienia. Ja jeszcze kilka słyszałem o takich bardzo dziwnych nazwiskach, takich bardzo prostych nazwiskach, że to byli Francuzi. I bardzo często to byli wielcy. No Balzac chociażby. Tylko Balzac jakoś tak, u nas to troszeczkę zupełnie o co inne chodziło, o Eciepecie i on jak nie mógł tego de Balzac, no to chciał się ożenić tutaj i w ten sposób zrobić karierę, bo we Francji tak jest, że jakoś tak dziwnie jest, że jak się wchodzi, tak jest jak się wchodzi w te wyższe sfery, na przykład chociażby żenisz się, przypuśćmy, z księżniczką i automatycznie już się jest księciem. To nie we wszystkich krajach, ale w niektórych, we Francji tak jest. Więc to nobilituje jakby to troszeczkę i to tylko też. Ale wtedy, w tamtych czasach i potem w tych czasach tego załamiania takiego niemieckiego przed I wojną światową, to przez Hamburg tylu Polaków przeszło. I to wyjeżdżali do tych Stanów Zjednoczonych, także tam naprawdę tych Polaków. I jeszcze jedna rzecz, którą my w ogóle zapominamy. Były zsyłki. Były zsyłki bardzo daleko, na tą Czukotkę, nie Czukotkę, tam za cara, jeszcze za cara. I Polacy przez Kanadę uciekali, zresztą Kanada była rosyjska jeszcze wtedy. I tam Polacy też uciekali. I potem do Kanady i poprzez Kanadę. Także w Quebec, który był francuski, na przykład ta pierwsza Polonia, znaczy nie, po wojnie, ta pierwsze ucieczki, takie, co ludzie uciekali tutaj z Polski za czasów, no przypuśćmy, początki Gomułki, to większość wyjeżdżała do Kanady i trafiała poprzez Francję właśnie do Quebec, do Francji. Znaczy z Francji do Quebec i dopiero oni przechodzili na stronę tą amerykańską. Bardzo dużo Polonii, bardzo. A jeżeli ktoś znał francuski, no to już zostawał w tym Quebec. Potem tam przyjechał wtedy de Gaulle i oni się chcieli odczepić. I właśnie można by było powiedzieć, że dla Francuzów de Gaulle był takim troszeczkę Plutonem. On jedyny nie znosił Hitlera, on jedyny walczył o tą wolność i Francuzi uwierzyli w niego. To było takie podejście, troszeczkę on miał plutoniczą, miał bardzo, bardzo twardym człowiekiem. Zresztą bardzo sprzyjającym tutaj Polakom, wyjątkowo. I potem nie wiadomo skąd, zresztą tutaj się wytworzyło to, że Gierek przyjechał tutaj. I Gierek przecież z tamtych rejonów był i Gierek miał naprawdę duże podstawy, dlatego że komuniści francuscy to jest zupełnie inny świat niż my sobie wyobrażamy. To nie jest ten komunizm, który jest teraz. To nie jest ten. Nie. To są wspaniali ludzie, to są prawdziwi charytatywni.
cała sztuka francuska jest oparta właśnie o ten specyficzny bardzo komunizm. Bardzo specyficzny. Tam jest, ten komunizm jest taką francuski, właśnie dlatego Francuzi nie pojmują tego komunizmu. Oni się no przecież co tu ukrywać, ale no wiecie, jak była hiszpańska, ta wojna w Hiszpanii przed drugą wojną światową, gdzie był generał Walter, gdzie był Hemingway. Ich wszystkich Stalin wytłukł. Zresztą Waltera też zabito. Generała Waltera. Też zabito. I oni wszyscy zginęli właśnie tylko we Francji, w Hiszpanii. Potem pojechali, no mniej więcej no Kuba jest taka. No ale na Kubie ja wiem, czy na Kubie nikt z głodu nie umarł. A Kuba naprawdę, Kuba wyspa gorąca. No, jak oni są, tak są, ale jak ja się przyglądam, zresztą w tej chwili widać, że Kubańczycy, ci zdolniejsi, są w Meksyku, są aktorami, są pisarzami. Zresztą oni zawsze robili ekspansję, Kubańczycy. Ogromną ekspansję na świat. I dla mnie Fidel Castro, nie znam kosmogramu Fidela Castro, ale muszę tak kiedyś posiedzieć. Dla mnie jest to jeden z większych przywódców, bo jeszcze tak długo trzyma. Faktem, że ktoś powie, ale on zrobił tam z tym bratem swoim, to się zgadza. No ale jednak, co tu ukrywać? Jak on, przecież zobaczcie, jak z Janem Pawłem rozmawiał. Oni byli na równi. Jan Paweł wytłumaczył mu pewne rzeczy. I Kościół kubański jest. I zawsze był. Tam nie było tak jak tutaj nawet w Polsce, że trzeba było iść do więzienia, tak teraz na przykład księżyc wsadza się. Słuchajcie, w normalnym kraju ksiądz, lekarz i przypuśćmy, no właściwie tak, ksiądz i lekarz są nietykalni i nauczyciel. Są nietykalni. No. W Stanach Zjednoczonych to zostało, że szkoły są nietykalne. Nietykalne. Jak uderzycie w autobus taki żółty w Stanach, które wożą dzieci, czy wpadniecie do szkoły jakiejś i zrobicie jakąś awanturę taką typu, no jakąś z bronią, to jesteście traktowani jako przestępcy. I jeżeli państwo nie oddziela tego, że szpitale, szkoły i kościoły są pod specjalnym patronatem, to w takim razie to nie jest państwo. Ponieważ z natury Kościół nie robi żadnych rzeczy, szkoła nie robi i szpital nie robi. Trzeba zrobić taki układ, żeby lekarze, odebrać im na przykład przysięgę lekarzom, a z kapłanów zrobić donosicieli i takich innych i wtedy tak. A szkołę po prostu zrobić tylko taką, że się idzie i poleży i koniec. Nawet lekcji nie ma, nawet nie ma żadnego wysiłku tu dziecka. To znaczy nie ma żadnych szarych komórek. I wtedy tak. I wtedy zaczyna Pluton działać. Wtedy zaczyna i ten Pluton, on jest oddzielony na jakiś czas. Dobry pomysł. Trzeba by zrobić od Hugo Kołłątaja, od wprowadzenia, zlikwidowania tych szkół jezuickich, od tego momentu, zmiany tych programowych, bo doktor Jaśkowski zawsze mówi o anglosaskich. Ja się zgadzam z tym, co on mówi, ale tutaj u nas w Polsce to trzeba by zobaczyć, kiedy te szkoły zlikwidowano. Przecież dzisiaj to jest makabra, ale dzisiaj się robi tajne komplety z powrotem, jak w czasie powstania warszawskiego, moich dziadków. Robi się tajne komplety, gdzie przychodzi 4 czy 5 dzieci, czy 7 i uczą się tego, co powinni się uczyć w szkole. Słuchajcie, to jest nagminne.
Ja tutaj mam takiego sąsiada. Ja tak się patrzę, to tak dzieci przychodzą, tak punktualnie wszystkie tak się przygotowują. O co tu chodzi? I potem przez przypadek wychodziłem i mówię tak, fajnie, że te dzieciaki przychodzą. Mówi, no uczą się. Ja mówię, jak się uczą? No, ta grupka dzieci się uczy. Ja mówię, szkoły? Tak. Taka szkółka. No wie pan, materiał w szkole jest do kitu, trzeba te dzieci douczyć. Ja mówię, to jak w Powstaniu Warszawskim. Niedługo będziemy na klatkach przed domem stać, czy ktoś idzie, czy ktoś nie idzie. Żeby się dzieci mogły spokojnie uczyć. Się tak spojrzał na mnie, mówi, o czym pan mówi? Ja mówię o Powstaniu Warszawskim. Przecież moi dziadkowie tak. Uczyła się moja mama na tajnych kompletach. Mamy to przerobione. Jakbyście ściągnęli tak jeszcze za czasów rozbiorów, też tak było. Przecież są te filmy wszystkie. Właśnie to, co mówiłem o tym doktorze Wilczurze, to te wcześniejsze filmy opowiadały o tym. Zobaczcie, kołem się toczy. I takim wyznacznikiem jest Pluton. Jak tutaj przejrzycie niektóre filmy, tam jest taki film o Plutonie. Tylko ja Plutona zrobiłem w układzie pełninowym. To jest zupełnie o co inne chodzi. Kiedy była moc, kiedy była fabryka, kiedy właśnie to, co mówiłem, że właśnie Polska ma przez ten nów taką idealny czas. Ale to każdy ma. Przede wszystkim my wszyscy Polacy, to jest jedna rzecz, jako naród, jako społeczeństwo, jako obywatel, a potem dalej, bo to, dzisiaj w rozmowie, ale co mi to da, jak ja jestem 1 na te 35 milionów? No nie, to nie jest tak, że jesteś 1 na 30 milionów. To nie, tylko na to miejsce, gdzie jest przypuśćmy 2000 ludzi. Taka wiocha. 2000 ludzi. Potraktujmy to jako wiochę, będzie łatwiej, bo ktoś tam powie. Ale wie pan mieszka. Nie, wiocha ma 2000 ludzi. I niech te 1000 ludzi pójdzie na jednego człowieka, a te następne 1000 niech ciągnie na przykład na 7 osób. Zagłosuje. To tylko ten jeden, który ma te 1000 ludzi, zbierze. Jeżeli to będzie ten prawidłowy człowiek, no to idealnie. To fantastycznie. Więc jeżeli młodzież się skupi na jednej osobie, czy całe środowisko, to co zrobiono teraz ostatnio, co włożono tych wszystkich, wiecie, nie głosowali na przykład w Łodzi, tylko głosowali w Warszawie i wszyscy, co mieli głosować w Łodzi, pojechali na Trzaskowskiego głosować w Warszawie. I w ten sposób Trzaskowski wygrał prezydenturę miasta Warszawy. No. I teraz wybiorą na przykład przypuśćmy tą Warszawkę, która Warszawka jest cała za tym. I wybiorą z Łodzi, wszyscy z Łodzi, ci zwolennicy pana tego wsiądą w pociąg czy w jakieś autobusy, powiedzą, że oni w Łodzi nie będą i sam okręg warszawski wygra. Bo w Łodzi wszyscy pójdą sobie, cała reszta pójdzie, na takich nikt, na pana nikt. Pamiętacie takiego pana nikt? I to jest właśnie to działanie, przypuśćmy, plutoniczne, które on powiedział, że on teraz będzie postępował tak jak pan Trump. Tylko on nie rozumie jeszcze jednej rzeczy, że pan Trump zupełnie inaczej postępował. Że pan Trump miał te 4 lata i przez te 4 lata w tych telewizjach, w tych wszystkich mediach
występował w odpowiedni sposób. Ja nie będę teraz tłumaczył jakiego mechanizmu, bo ja nie chcę nikogo uczyć, bo mamy jeszcze roki i co, będę uczył kogoś, a co ja mam coś z tego? A w dodatku, gdyby ten pan przyszedł, to na pewno bym nie pan. Nie! Żeby tutaj na kolanach klękał i opowiadał o tym, to nie. Dlaczego? Dlatego, że taki jestem. No trudno, nie. Dlatego nie ogłaszam się nigdzie, nie. Tutaj te osoby, które są, to są, jesteście. No i dobra, i okej. Dlatego ja nie robię żadnej kampanii. Oczywiście, że jak będzie offsetka, jak już ruszyła offsetka, ale jeszcze mnie się nie podobało. To są próby moje. Właśnie, żeby tak wyglądać, a nie tak. Żeby, jak mówię o dziwnych sprawach, to lepiej w czarno-białym, jak w telewizji w latach 60. No. I o to chodzi. Że po pierwsze muszę się nauczyć. No i czas leczy rany. Dzisiaj rozmawiałem, ta osoba nie potrafi zmienić dysków, a ja muszę zmienić dyski, bo potrzebuję większą pojemność. Nie wiem, gdzie te dyski są. Gdzieś odłożyłem, nie wiem, gdzie te dyski są. Pokazuję, jakie tam. Takie 2-terabajtowe są 2 dyski, muszę do tego komputera wrzucić po to, żeby one zaczęły pracować, żebym szybciej, ponieważ tutaj mam te dyski, te starego typu. Ten prowadzący dysk jest starego typu i chodzi o to, żeby, no jak to nazwać? Żeby szybciej pracował. No przypuśćmy, że przyspieszał połowę. Słuchajcie, przecież o 18 widziałem, że jeszcze nie zostały napisy wprowadzone z wczorajszej mojej rozmowy. No to o czym my rozmawiamy? Ten film, co wczoraj, to jeszcze on się robi. Ile można robić ten film? No to nie wiem, czy to dlatego, że wiecie, są święta i oni mają bardzo dużo, tamte młyny, tamte silniki wszystkie robią tak długo, czy dlaczego tak jest? Nie wiem. Nie rozumiem tego. Nie pojmuję, dlaczego tak jest, nie pojmuję i nawet nie chcę wiedzieć dlaczego, ale tak jest. No więc ja chcę u siebie, oczywiście, że tego nie, ale teraz tak, jak mam szkołę i potrzebuję tą szkołę zrobić w różnych językach, podłożyć to przez tą sztuczną inteligencję, że ja mówię płynnie po niemiecku. Dlaczego? Dlatego, że ponieważ ja mam więcej uczniów poza Polską niż w Polsce, a w dodatku łatwiej mnie się rozmawia z tymi zagranicznymi postaciami, na przykład Anglikami czy Meksykańczykami, ponieważ łatwiej jest, oni nie mają tak skrzywionej po prostu tej logiki swojej. Ja nie mówię o Polakach, bo Polacy mamy fantastyczną, tylko wiecie, o co chodzi, o psychikę. A w dodatku jeszcze jedna rzecz, że jak robię film, a jest taka możliwość, no to dlaczego mam nie zrobić w kilku językach tego filmu? A w dodatku ja mam nadzieję, że że przyjdzie takie coś, że ja będę miał coś takiego na piersi, będę mówił sobie, a to będzie mówić już w tym języku tego i właśnie mojej tonacji. Czyli ja będę mówił tutaj po polsku, a wy już będziecie słyszeć przypuśćmy po rosyjsku. Nie, budiec, tak, czy tam jak to. No. Bo jeżeli są dzisiaj, to się nazywają głośniki tutaj kołnierzowe, czy jakoś takie ala słuchawki, które się wiesza tutaj na barkach i przez telefon się puszcza, czy na przykład z kimś się rozmawia, to osoba obok siedząc nie wie, o czym ta osoba mówi, a ja słyszę ją doskonale. Jeżeli puszczę tą muzykę tutaj, jeżeli ta muzyka będzie w odpowiedni sposób, to tej muzyki nie będziecie słyszeć. Więc ja podejrzewam, że jeżeli
No nie mogę odebrać. I jeżeli dojdzie do tego, to ja będę mógł nawet mówić głośno, a ten stłumi ta maszyna i ja będę mówił po tym rosyjsku czy po niemiecku. Ta maszyna będzie mówić. Takie coś jest, jak sobie wciśniecie kosmici w parlamencie szwedzkim. Zróbcie taki eksperyment. W Google sobie wpiszcie kosmici w parlamencie szwedzkim i przeczytajcie, co się stało. Autentycznie, chyba to jest prawda. Wylądowali kosmici w Szwecji, w parlamencie szwedzkim dali pierwszy translator, czyli dokładnie urządzenie, które przekształca język na mowę, na zrozumiałą mowę dla tej osoby, która słucha. Więc oni mogli mówić jakimś językiem, przypuśćmy, planeta X8 w galaktyce 7 czasu gwiezdnego, jakiegoś 10, i to byłby język, który by brzmiał mniej więcej jak gra na skrzypcach, na przykład w założeniu, a tak pamiętacie, jak taka specyficzna muzyka była przy bliskich spotkaniach. Więc stąd ten pomysł. I przypuśćmy, mamy kontakt z jakimś ten translator. Tak, no zresztą sporo tak. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? Trzeba by się szwedzkiego parlamentarzysty zapytać, czy to jest, ale w internecie jest. Nie to powiedział. Ja byłem na jakimś wykładzie, ale nie ufologicznym, nie, jakimś ekonomicznym, czy coś takiego. I mówiono o urządzeniach, że niektóre urządzenia są spoza jakby świadomości człowieka, spoza. I właśnie wymieniła ta osoba ten translator. Ja sobie szybko zapisałem, przyszedłem do domu. Faktycznie jest. No więc są takie rzeczy, istnieją takie rzeczy, tylko one są niepublikowane. Po pierwsze, czy to prawda, ale jeżeli jest prawda, a w tej chwili ta technika idzie naprawdę bardzo powiedzmy, że z takimi urządzeniami to jest doskonałe. To jest doskonałe, bo to jest wymiana po prostu moich myśli na zewnątrz. To nie jest ta sztuczna banda, która będzie tobą kierować w stronę, przypuśćmy tak, w astrologii już to jest, bo to nieprawda, już od dawna jest to w programie, zresztą chyba zrobię na złość wszystkim astrologom w Polsce. Jak tylko zrobię ten program, to jak będziecie chcieli, to tam za jakieś marne pieniążki, no żebym nie tracił na papierze po prostu i na znaczkach pocztowych, zobaczymy, czy tam za 30 zł, czy za 40 będę wam wysyłał takie 70 stron. Ja to pokażę. Jak ktoś będzie chciał dla siebie tak, żeby sobie poczytać jako taką książeczkę, to przyślecie mi adres i powiecie, że wydruk, poproszę o wydruk i bach, bo to mam to, w ogóle tego nie używam, a są tacy, którzy po prostu piszą Jan Kowalski, urodzony tego i tego i tam i wpisują w tą mechanikę, bo można. W tym nie pamiętam, jak się tam nazywa, bo nie używam komputera do pisania, także nie wiem, ale wiecie, o co chodzi. Tam wpisują urodzony godzina ta i ta, to i teraz tak, i tylko zmieniają. Pani, pan, aha, jeszcze tutaj mam pan, dobrze, mógłbyś to bardziej, i tam na przykład jeszcze kilka słów swoich tam dopiszą, no i taki wydruk wam wysyłają. 200 parę złotych. Dawać. I to się nazywa kosmograf pisemny. I potem przychodzi taka osoba do mnie i mnie egzaminuje z tego. Miałem trzy takie spotkania miałem w Warszawie. No przyszła osoba z tym wydrukiem, ja mówię, tak usiadłem, akurat miałem ten program, ja mówię, ale wiesz, to jeszcze niepełny, to zrobię jeszcze dalej. I można na okres zrobić, na przykład na 2 lata, czy na 3 lata, czy na 5 lat. Można te wydruki, tylko wtedy
no będzie więcej kosztować. No, wiecie dlaczego? No bo to jeszcze jest więcej papieru, no po prostu o to chodzi. No. Dzisiaj papier jest drogi jak cholera, tusz też, no więc trzeba dołożyć do tego, ale jak będziecie, to dlaczego nie? I to maszyna robi, to robi normalnie. Dlaczego tak robi? Rodzicie się w jakimś punkcie. Przypuśćmy dnia tego i tego. No i ustala tak ten kosmogram. O, przypuśćmy urodziliście się. To jest wasz urodzeniowy kosmogram. I teraz nie jest, może mnie się uda poruszyć ten kosmogram. Przypuśćmy, że dobrze. Mamy godzinę. I teraz zobaczcie, tutaj mam godzinę 11:42 i teraz jest godzina 12:42. Która planeta się poruszyła? Tylko wyłącznie Księżyc. I teraz zobaczcie, on znowuż Księżyc się poruszył. Tylko przez godzinę. Pluton przeszedł. I teraz zobaczcie, te planety się poruszają, ale to się porusza ascendent. To nie poruszają się, czy poruszają się domy. I te domy, czy się bierze pod uwagę? Można brać, można ich nie brać. Zaraz wam. Gdzie to jest? O. Dobrze? Dobrze. Nie to chciałem pokazać. Zaraz robimy. Żeby tutaj nie pokazywać wam, jak tu majstruję i szukam, bo czasami to jest po prostu jakbym programu nie znam. Bo nie znam. Bo się nie mogę do tego programu przyzwyczaić. Dobra, już mam. I teraz zobaczcie, jak się porusza to wszystko, ale to pokazałem wam w godzinie. Ale w dobie. Widzicie? Patrzcie. W ogóle tak by w ogóle nie widać. A poruszam się. Przyjrzyjcie się na to słońce tutaj. Tutaj to słońce, co jest na dole. I teraz zobaczcie, że ono się porusza. I to nawet dosyć szybko. Widzicie? Patrz, o już weszło do Strzelca. I teraz Księżyc się szybko porusza. I teraz przypuśćmy, że zrobimy opis. I tutaj mamy, zaraz wam pokażę. I teraz tak, przypuśćmy, że co godzinę, bo tutaj pokazuję wam co dzień, tak? Czy co dobę, ale nie. Zrobię, że co godzinę będę opisywał tranzyty. I to podłączę pod algorytm. Czyli mam linię Księżyca, mam linię Merkurego, mam linię T i tutaj odpowiednie. Nawet kiedyś taka dziewczyna się do mnie zgłosiła, że chciała, żeby to zrobić. Oczywiście ja nie chciałam to robić, krótko mówiąc, z jej programistami, co chciałem ze swoimi. Jej programiści nie byli tak dobrzy jak moi. Moi programiści są dużo lepsi. Ktoś powie, chyba pan zwariował. Nie zwariowałem, dlatego że ja mam tych programistów. Akurat wtedy miałem dojście do bardzo poważnej firmy programistycznej i oni by to dla mnie zrobili. Naprawdę dla mnie by to zrobili, bo ponieważ ja robiłem dla nich pewne rzeczy, oni dla mnie i tutaj się umówiliśmy. Zresztą oni wiedzieli, bo to jest wszystko oparte na zegarze szwajcarskim, takim efemerydach, czyli dokładnie na układzie planetarnym. I po ten układ planetarny, te efemerydy, pokażę wam efemerydy, bo potem nie będziecie wiedzieć, o co chodzi. Akurat nie mogę powiększyć. Dobra, wystarczy. To są efemerydy. Ustawienia planet
w stosunku. I to jest tak, od 16 kwietnia 966 do Gniezno, nie pamiętam, chyba do roku, bo to jest tylko rok. To jest równy rok, czyli dokładnie od 14 listopada do 7 października. To jest równy rok, ale kosmogramu Polski. I macie takie aspekty. I teraz te aspekty opisujecie i w tym algorytmie, jeżeli opiszecie te wszystkie, no to macie prognozę, po prostu z tego się czyta. Tutaj na przykład taki jest Saturn, koniunkcja Saturn, czyli odnowienie. To odnowienie będzie dokładnie 10 września 2025, czyli Polska będzie musiała się odnowić. No nie nazwijmy to odrodzić, ale wtedy wyjdą wszystkie błędy, które są spowodowane Saturnem, czyli Polska dostanie jakby czystą tablicę. Od nowa będzie mogła podjąć jakieś decyzje. No zobaczymy, kto będzie, co będzie, jak będzie. Dzisiaj mamy taki uczopny dzień. No proszę, ale się cieszę. I to jest mniej więcej na tej zasadzie. I ten program naprawdę jest polski. Zresztą jak wchodzicie na te zachodnie programy, to są te zachodnie programy, są na identycznych zasadach. Bardzo dużo tych programów możecie zrobić sobie na translatorze i zobaczyć jak. I teraz tam macie konstelacje, tylko jak wy mówicie pewnymi sloganami, które są używane, tak konstelacje, to ja już wiem, o co chodzi. Już wiem, skąd bierzecie materiały, bo nikt tego nie mówi. Jak mówicie, że domy, że pracujecie na domach, a nie na sektorach, no to ja też mniej więcej wiem, skąd jesteście. Przede wszystkim astrolodzy, znaczy są tak zwane szkoły astrologiczne, no między innymi Leona Zawadzkiego, czy profesora Leszka Weresa i potem jego popleczników, jego uczniów, chociażby no Jarek Gronet jest taką postacią, potem jeszcze jest sporo tych nauczycieli jest, którzy wywodzą się od Leszka Weresa. Artur Święch też jest taki człowiek, który się wywodzi od Leszka Weresa. Pytanie, jak uczą? Powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem, nie miałem ani jednego ucznia od stąd, ani stąd. Znaczy, mam uczennicę, która uczyła się u mnie i u Jarka Groneta. No i uważam, że lekko mi zeszła z mojego toru myślenia, co mnie się nie podoba, bo robiła ostatnią rzecz i nie podoba mi się, że wpuściła tą rzecz na ascendent na Jowisza. Jeżeli wpuściła na Jowisza, to ta planeta, którą tutaj cały czas ją gnoje, czyli stworzyła z tego kosmogram pajaca, pajacowaty. Oczywiście, że mogła wygrać. Oczywiście, że może wygrać. Ale wiecie, żeby wygrać, to trzeba mieć ogromną determinację i ogromną siłę i to musi być naprawdę Herkules. To nie może, to Gołota nie wygra. To nie wiem kto by mógł być, no Trump. Trumpa bym się nie, chociażbym musiał próbę przeprowadzić na Trumpie, czy musiałbym przeprowadzić małą próbę, sprawdzić, czy Trump by dał radę na Jowiszu. Bo samozachwyt i takie i takie to jest łatwe do zrobienia w astrologii, ale co z tego? I to jest jednorazowe. A potem dalej nie ma siły. I tu jest problem z tą energią, która jest dopiero później. Konsekwencje później.
I jeżeli ktoś mi robi właśnie starty, jakieś takie początki na Jowiszu, to jest lekko garbaty. Naprawdę lekko garbaty. Jak widzę, że ktoś robi na taki plan, tak patrzę, jak ktoś robi na przykład pieniądze i robi na Wenus. No to już w ogóle to przed chwilą rozmawialiśmy o Wenus. Tam można ładować pieniądze, ale to podejrzewam, że jak ona się nazywała? Ta konkurentka Kamala Harris. To ona właśnie ona jako Wagusia, oczywiście taka zgrabniusia, śmiejąca się jak koza u woza, to właśnie ona. Nie wiem, jak ona się czuje w tej chwili, jak przetrawiła taką forsę. I niektórzy mówią, błędy popełnia. Ona żadnych błędów nie popełniła. Jej kosmogram to jest bzdura. Jeżeli ktoś widział ten kosmogram, to jest lej woda. No przepraszam, ja bym, to bym powiedział, wie pani co, niech pani spuści wodę i wyjdzie stąd. To nie jest dla pani miejsce. Naprawdę. Naprawdę. Bardzo często ludzie przychodzą do mnie i tłumaczę, i dlatego godzinami to trwa. Dlatego lubię długo przeciągać, żeby nauczyć osobę tej pokory astrologicznej, tej takiej nie miłości do astrologii, tylko takiego zdrowego rozsądku, żeby ta osoba nabrała do siebie, że to nie jest tak, bo czasami tak, a wie pan, ja chcę otworzyć albo chcę iść na studia takie. No jeżeli to się, bardzo często jest tak, że osoba czuje to i to jest prawidłowe, ale jak wie pani, mam taki problem, bo tak, ja bym poszła na fizykę, ale moja koleżanka poszła na fizykoterapię. Ja tak się zastanawiam, to co ja będę miała po tej fizyce, ale wie pani, z fizykoterapia, to gabinet otworzę, to tamto. Rozumiecie? Tu fizyka i tu fizyka. To się pomerdało dziewczynce, bo jej koleżanka poszła. A ona by poszła na fizykę. Jej psychika idzie na fizykę. Ale ona tutaj fizykoterapia, no to ona idzie na fizykoterapię. Słuchajcie, popatrzcie sobie na własne otoczenie. Ile was tak zrobiło. I to jest cholerny. A poszłaby na fizykę, zostałaby tym fizykiem. Przypuśćmy, że najgorsza kariera by poszła uczyć fizyki do szkoły. Mam taką dziewczynę, podopieczną swoją, która skończyła technikum chemiczne, robiła z alkoholi jakąś tam pracę, jest świetna w tych procentach naprawdę. Potem poszła, ktoś ją namówił, jakiś osioł na ekonomię i skończyła ten kurs głównych księgowych i tam to wszystko, wiecie, takich ośrodkach ekonomicznych, głównej księgowej, tam jakieś tam głównej tej, bo mimo to, że się robi studia, to tam też trzeba jakoś tak. Ja spojrzałem w ten kosmogram, ja mówię, ale wiesz co, dziewczyno, ty jesteś czystym matematykiem i najmądrzej by było, jakbyś poszła na uniwerek, skończyła matematykę, wydział matematyczny, a najchętniej bym chciał, żebyś skończyła na matematykę na Jagiellonce. Przez 6 lat nie miałam żadnego kontaktu z tą dziewczyną. Po 6 latach powiem, panie Ryszardzie, uczę w szkole, skończyłam zaoczne studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziękuję. Po 6 latach zdążyła zrobić to magisterium. A ja mówię, no tak, ale teraz się weźmiemy za doktorat. Mówi, pod pana patronatem. I to jest właśnie to, co lubię, to, co cenię u osób. Ktoś było widać to, i ona aż zaczęła oddychać, jak ja jej mówię, 6 lat temu o tej matematyce. Tak szalenie prosta sprawa. I po co się męczyć? I czy ona jest szczęśliwa? Przecież była główną księgową w jednej firmie, w drugiej firmie,
które bankrutowały, nie bankrutowały, ci właściciele półkretyni. Tak, półkretyni ci właściciele, bo żeśmy rozmawiali chyba z 5 godzin po tym, dlaczego ona poszła na ten i co ją skusiło. No, ona mówiła, że ja, ale swoją drogą ona przez te 6 lat się męczyła, tak? I opowiadała jako księgowa, jak to wyglądało. Te bilanse, te wszystkie, podstawianie, ta księgowość, a w tej chwili prowadzi księgowość, to jest w ogóle utopia. I to wszystko. I to na tym rzecz polega, żeby wygrać po prostu z sobą. Że, po pierwsze, jeszcze jedna rzecz, która jest najważniejsza. W kosmogramie widać pasję. Ta pasja nazywamy hobby. I to hobby, jeżeli w ogóle istnieje, to najlepiej, żeby stało się zawodem. Jeżeli się stanie zawodem, to wygraliście kompletnie wszystko, całe życie. Bo wtedy nie męczycie się. Jest to wasza pasja, jest to wasze życie. Słuchajcie, nigdy w życiu bym nie uwierzył, że ja zostanę astrologiem. Że mnie astrologia, w ogóle jakby ktoś mi powiedział nawet 20 lat temu, jak rozpoczynałem, że ja bym powiedział, stary, ja przyszedłem, po prostu ci moi koledzy, no rzutki nie zrobili, bo ja nie jestem żebrakiem, żeby rzutkę, ale było ciężko w domu. Zebrałem te pieniążki z lekcji na lekcję, bo gdybym nie płacił tak na hura, to ja zrezygnował z tego. Ja płaciłem z lekcji na lekcję, po prostu przychodziłem na zajęcie i wpłacałem, bo tak mogłem sobie pozwolić. Potem kupiłem ten komputer też w kredycie oczywiście. To ten komputer i ten, który nadaje, to nie są w kredycie wreszcie po jakimś czasie. I ten, który kupi lada moment, przyjdzie też nie, ale to jak przyjdzie, to wtedy pokażę. To śmieszna rzecz. Bo kupiłem polizingowo oczywiście komputer. To też jest polizingowo oczywiście, że tak, ale bardzo potężny komputer. I dosyć sporo zapłaciłem za niego. Ten filmowy, ale ten to nie, ten to już jest to, co każdy filmowiec pracuje, czyli no Mac, inaczej mówiąc. Już bardzo poważny komputer jest. Także trzeba pracować na tym, co jest najlepsze, ale także i teraz zobaczcie, że czas pozwala. Z tym, że jak ja w tej chwili i maluję, i jeszcze nie piszę tej książki, chociaż już troszeczkę jest. Gdzieś jest ta książka, tutaj gdzieś leży ta książka. Tam tyle kartek. Znaczy materiał przygotowuję do tej książki. Lada moment zacznę pisać, ale zabieram się jak pies do jeża. Powiedziałem, że od poniedziałku zacznę. Poprzedniego. Nie mogłem, bo właśnie Warszawa miała przyjechać i to było ważniejsze. I teraz, jeżeli uczymy się pewne rzeczy robimy, to właśnie to jest to. Jeżeli znajdziecie u osoby, czy u siebie jakiś taki punkt, to warto go sprawdzić, czy on jest realny. Teraz tak, to jest najważniejsze, że w naszym wieku, czy moim wieku, kiedy przechodzimy na ten emerytalny system, tak, już taki, przypuśćmy, że osoby, moi koledzy przyszli na emeryturę i przestali w ogóle cokolwiek robić. To jest tragedia, po prostu tragedia. Ja widzę, jak oni umierają stojąc. Ich się chwytają choroby, chwytają się to, są niezłośliwi, niemożliwi, nic nie mają. Ja kiedyś opowiadałem tutaj na YouTube, że mój kolega prosił mnie, żeby znaleźć mu jakieś hobby. Nie mogłem znaleźć. Poszedłem do kolegi, do Romana i mówię, Roman, znajdź mu to hobby. Mówi, cholera, ten człowiek w ogóle, czy on żyje? Ja mówię, żyje, a co? No bo on tak by nie żył. Słuchajcie, 2 miesiące później umarł. 2 miesiące później umarł. Tylko pytanie. Ja wcześniej nie robię. A to była dziwna postać, bo pamiętała, i szkoda, że go nie ma, bo pamiętała cały swój poród.
Pamiętała normalnie ze szczegółami, gdzie jakby oglądał z kamery od góry i opowiadał o tym. Mówi, ja widziałem swój poród. Niesamowite. Ze szczegółami. I matka to potwierdzała. I słuchajcie, ja pamiętam, że w pewnym momencie on się pytał mnie i ja wtedy robiłem ten kosmogram i też mu powiedziałem, czy ty widziałeś swój poród? Czy ty widziałeś, jak to... Mówi, tak. A skąd wiesz, że ja mówię, widzę to w kosmogramie. Ale nie zwróciłem na to uwagę, na to hobby jego. No i odszedł. Benika obecnie nie ma. Bernarda nie ma. A Beniek był bardzo ciekawą postacią. Zresztą myśmy razem robili różne projekty artystyczne i on był takim człowiekiem troszeczkę związanym z projektowaniem przestrzeni. Dokładnie robił wystawy sklepowe w tamtych czasach. Słuchajcie, godzina jest taka, że ja bym chciał już zakończyć, bo jest 32. Jutro się też spotykamy. Jutro jest wspaniały dzień, wiecie. Zrobimy sobie może ten dzień, zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj wam opowiadałem o takim niczym tym, ale jestem po prostu bardzo zmęczony. Już wyszli, miałem sporo tych gości, bo to było około prawie 20 osób, 20 osób w tym pomieszczeniu, bo wszyscy usiedliśmy, dyskutowaliśmy. Nie byłem główną atrakcją, nie byłem główną atrakcją. To było zupełnie inne takie spotkanie, właściwie bliżej rodzinnego. Znajomi to nie byli, to była, no powiedzmy, że rodzina. I no cieszę się, że jesteście, troszeczkę wam pewnie wytłumaczyłem niektóre rzeczy. Tutaj poprosiła mnie ta osoba tego Plutona i dlatego akurat pasował mi ten temat. Jeżeli coś będzie nie tak, coś jeszcze mam bo przede wszystkim, gdzie ten cholerny Pluton, w jakim znaku jest. To jest bardzo ważne, bo wiem, że wy chcecie się dowiedzieć, ale co mi da drugi dom? Drugi dom nie jest ważny. Drugi dom to jest taki dom, możemy. Nie ma tak, bo jak szukamy pracy, to nie szukamy w domu pracy, tylko szukamy we wszystkim. To jest tak. Dom drugi, dom czwarty, dom piąty, dom szósty, siódmy, ósmy, 10, no i na wszelki wypadek 12. Krótko mówiąc, dlaczego? Dom mamy pierwszy, znaczy dom drugi, przepraszam. Dom drugi. Jaki charakter ma mieć praca? Musimy zobaczyć dom czwarty, czyli raka. Czy czasami nie opłaca się osadzić to w domu, czy są w ogóle w moim domu, w domu rodzinnym, moim pracy, tego wszystkiego, czy czasami to nie jest chałupnictwo albo coś takiego, czy ja mam warunki w ogóle. Potem następnie 5. dom. Jak wygląda ta moja kariera? Czy ja chcę się piąć, czy ja nie chcę się piąć? Czy ja chcę być tylko pracownikiem? Czy jaka to jest forma? Co mnie daje? Jakie mam ambicje? Dom 6. to jest system pracy. W jakim systemie, jaka ma być ta praca? Taka. Potem następnie dom 7. Jakie mam koneksje w tej pracy? Czy ja mam tam kogoś, czy nie mam tam kogoś, czy ktoś mnie prowadzi, czy nie, czy jest miła atmosfera, czy w ogóle nadaje się do tego. Pod względem towarzyskim oczywiście. Dom 8, czy ja będę miał z tego kasę? Czy ja odłożę, czy nie odłożę, w jaki sposób ja to będę miał? Dom 10, jaka jest moja kariera? Czy w ogóle ta praca będzie mogła do mnie odpowiedzieć, patrząc z punktu widzenia 4. domu. I 12. dom,
Czy ja nie stanę się ofiarą tego, czy nie po prostu nie umrę w tej pracy i ta praca mnie tak pochłonie, że po prostu zapomnę i wpadnę tak jak Marii Curie Skłodowskiej mąż i kopytem dostanę w gardło, bo byłem bykiem. I tak, bo wpadnę pod wóz. No dzisiaj nie ma koni, ale mogę, dlaczego nie? Akurat pojadę w takie miejsce, gdzie będzie bryczka taka jechała. Tak, bo przypuśćmy jestem z Poznaniu. Więc daję wam przykład po prostu. Trzeba wszystko wiedzieć, żeby zobaczyć, żeby w ogóle opowiedzieć o tym wszystkim. To nie ma tak, że patrzymy z jednego punktu widzenia. To jest taka konkluzja na koniec. Bardzo dziękuję tej osobie, że w ogóle zapisała to. Tylko jeżeli patrzy, to niech patrzy z każdego strony. A najlepiej obracać tym kosmogramem. Jeździć w każdą stronę, patrzeć, gdzie. Wiemy, że dom drugi to jest Wenus. To po cholerę tam wcisnęła Pluton. Niech sprawdzi, gdzie ma Wenus. Niech Wenus weźmie na ascendent. Zobaczy, jak to się wszystko wyrówna. Potem jej weźmie tego, przypuśćmy Plutona, albo tych władców na ascendent i zobaczy się. Zobaczy wreszcie siebie. No wreszcie, nareszcie. Ja wiem, bo astrologia jest to czysta zabawa z sobą. My musimy się nauczyć bawić się sobą. To jest przerażające, jak dotykacie kosmogramu i znacie astrologię i chcecie taką analizę przeprowadzić. To jest przerażające, co człowiekowi można powiedzieć. Bo możecie wyjść po prostu na niemiłosiernego drania. Na niemiłosiernego drania. Bo i czasami trzeba tak, bo nie ma co się pieścić z tym przeciwnikiem, jakim jest człowiek. Bo dlaczego? Dlatego, że jeżeli temu człowiekowi nie traficie w tak zwane punkty jego słabe, to go nie wzmocnicie. Według zasady, to co was uderzy, to was wzmocni. I teraz, jeżeli ktoś przychodzi do astrologa, musi wiedzieć, że nastąpią strzały. Bardzo niebezpieczne. Bo skąd ta cholera wie? No, skąd? Skąd pan wie? Skąd on to wie? Z tych robaków, z tego kosmogramu? Widzę, już z tego wiem. To był moim ojcem. A jednak wie. Tym kończę. Z Bogiem. Trzymajcie się do jutra i powodzenia. Jak macie swoje kosmogramy, to naprawdę myślcie. Jak możecie, to weźcie sobie, zafoliujcie tak, jak to, ten swój kosmogram. Kupcie sobie takie mazaki, tylko żeby nie był taki jak ten, że nie można go zmyć, tylko taki, co można myć. I rysujcie, przesuwajcie, kręćcie, a już najmądrzej, nie wiem, gdzie to położyłem tą kartkę. Taki obrotowy. Nie. Gdzieś go tam wyraziłem. To jest, nie. Gdzieś tam jest. Gdzieś tam sobie leży w spoczynku. Wiecie, o co chodzi. Taki kosmogram. A najmądrzej, jakbyście zrobili sobie takie kółko i na ten swój kosmogram jeszcze nakładali taki ten kosmogram po 30 stopni. Bo wtedy jak ustawicie na planetę, wtedy widzicie, gdzie się znajdują jakie planety. To jest podstawa. Jeżeli tego nie zrobicie, nie będziecie nigdy dobrymi astrologami. Nigdy. I dziwię się, że moi koledzy, ja wiem, że w tej chwili zaczną tak uczyć, ale nie będę uczyć, tak, bo wiem, pracowałem z najlepszymi w tym stowarzyszeniu i prowadziłem wykłady, prowadziłem zajęcia i wiem, że nic z tego nie wyszło. I widzę, jak oni uczą i widzę, jak oni podchodzą do pewnych spraw. To jest zasada, no. Tak długo uczyć, żeby nie nauczyć. Ktoś powie, ale pan sam mówi o uczniach. Nie, oni są świetni, tylko się boją. Boją się otworzyć usta. A to jest zupełnie inna sprawa. Czy mogę ich nauczyć tego? Oni muszą zacząć pracować w astrologii. Mają swoje zadania, mają swoje prace, mają swoje stanowiska. Oni to robią tylko dla rozwoju umysłowego.
To są ludzie, którzy są dyrektorami, to są ludzie, którzy są poważnymi osobami. To nie jest tak, że to jest ktoś tam. Czy na przykład lekarz się przyzna, że zna astrologię, to tylko w Niemczech są tacy, co się tam, ale tam można. Tutaj nie wolno, bo od razu się pójdzie przez izbę lekarską. Właśnie wczoraj mówiłem o tym. I się przed tymi matołami, którzy dzisiaj WHO mówi, on nic takiego nie mówił, ten taki, wiecie, Etiopczyk zakichany, brudny, psychicznie brudas. I on będzie mówił, że on nic takiego nie mówił, to była wolna wola, to była to, tamto. Człowieku, ty wiesz, ile ty uśmierciłeś istnień ludzkich? Sportowcy umierali na arenach. Zrobiłeś sobie igrzyska, największe igrzyska, jakie były świata. A gdzie jest ten nasz główny lekarz? Jaką odpowiedzialność? Jak ci lekarze mogli to propagować? A dzisiaj już są wyroki i przeciwko naszemu rządowi jest wyrok w Anglii. Gdzieś tam będzie sprawa. I co? My będziemy płacić? Wybaczcie. Z Bogiem, nie chcę was denerwować, ale ja jestem poważnie zdenerwowany. To dzisiaj oglądałem na YouTube. Rano. To jest piękne, że takie rzeczy są. Ale moim kosztem? Przecież ja wiedziałem o tym. To lekarki, która mnie zrobiła kwarantannę, już nigdy się nie odezwie. Chociaż ona jest doktorem. Bez mojej wiedzy, bez mojego zezwolenia, bo tak, żeby pan miał, że pan przechodzi, ja żadnego COVID-u nie przechodzi, a po cholerę mi ten COVID. Ja COVID? Ona chyba nie wie, jak ja się leczę. Odkąd zacząłem chodzić na bioenergoterapię i chodzę na to i biorę te wszystkie suplementy, oczywiście, że mnie coś boli, oczywiście, że ja mam z czymś kłopoty, ale to widać. Większość to jest na moje życzenie, bo moja psychika też jest normalnego człowieka. Ale o tym kiedy indziej. I zaproszę tą panią. Zaproszę jedną, drugą, trzecią. Bo to jest nasza psychika. My sami sobie zrobimy sobie kuku. Czy możemy się od tego wyzwolić? Oczywiście, że tak. Mądrze postępując. Taka jest prawda. Taka jest rzeczywistość. Słuchajcie, naprawdę was zostawiam, bo to już zaczyna być skandalem. Już 45 jest. Dobranoc. I trzymajcie się z Bogiem. Pa, pa.